Cześć, z tej strony Retro Gaming Laptop, a dziś zajmiemy się konserwacją tej małej konsolki, a mianowicie Xbox Series S. Jest to moja prywatna konsola, którą zakupiłem około 1,5 roku temu. W momencie zakupu podłączyłem ją do telewizora i od tego czasu tam sobie dzielnie służyła. Jak widać, troszkę już złapała kurzu gdzieniegdzie. Prawdopodobnie w środku będzie tylko gorzej, więc myślę, że to jest dobry czas, żeby ją sobie rozebrać, przeglądnąć, wyczyścić i przy okazji wymienić pastę termoprzewodzącą. Założymy sobie tutaj, a jakże, Thermal Grizzly i zobaczymy, jak to wygląda po 1,5 roku. Czy po 1,5 roku już warto tutaj ingerować wewnątrz i czyścić, czy może jeszcze całkiem nieźle się tutaj trzyma. Więc, no cóż, nie przedłużając, zaczniemy sobie tutaj walkę. Z tego co widziałem, to pierwsze należy tutaj zdjąć te dwie plomby, a później odkręcamy śrubki. Mamy tutaj torksy. Myślę, że zaraz sobie tutaj dobiorę taki odpowiedni wkład do śrubokręta i sobie to ogarnę. Swoją drogą nigdy jeszcze nie robiłem eski i może i dobrze, że pierwsza będzie tą moją. To jest chyba ta końcówka. Zobaczmy. Ogólnie jeśli chodzi o tę konsolę, to powiem Wam, bardzo miło mnie zaskoczyła. Jak na takiego małego bajtla, naprawdę daje tutaj świetnie radę. Generalnie nie ma napędu, niemniej jednak dziś można bardzo tanio, okazyjnie zakupić sobie premium konto Game Pass na Xboxa i mamy tutaj naprawdę pokaźną bibliotekę gier. Dodatkowo w większości czasu ta konsola u mnie osobiście służy jako centrum multimedialne. Mam tutaj wszelkiego rodzaju portale streamingowe, mam tu Netflixa, mam tutaj również HBO Max, Disneya, Prime Video, wszystko co się tyczy konkretnie streamingów i naprawdę działa tutaj to szybko, żwawo. Jestem mega zadowolony z wydajności tego małego bączka. I osobiście, jeżeli ktoś szuka alternatywy dla wbudowanych centrów multimedialnych, a chciałby coś naprawdę super szybkiego, to mogę mu to zdecydowanie tą konsolkę polecić. Z tego względu, że jest to chyba najtańsza alternatywa na takie wszystko we wszystkim, a wszystko co tutaj chodzi z gier jest wystarczająco, satysfakcjonująco szybkie i ładne. I generalnie jeżeli ktoś nie jest malcontentem i nie dopatruje się jakichś różnic w klatkarzu czy detalach, to nie ma potrzeby dopłacania do droższego sprzętu. Wydaje mi się, że to te śrubki trzeba wykręcić. Szczerze Wam powiem, że nie wiem. Obstawiam tak. Ok. Mamy wykręcone tutaj to. I co? I to nam powinno wyjść. Jak to tutaj jest teraz? Myślę, że to tutaj się będzie teraz wyciągać, bo to jakoś tak tutaj. O. Dobrze, czyli wykręcamy zielone śrubki i wyciągamy całą górę. Kurde, tu mi się wszystko zaczyna otwierać. Ok, no jak to wygląda w środku? No powiem Wam, że w środku to wygląda tak, że no faktycznie jest troszkę zakurzone. Czy jest dramat? Jeżeli o mnie chodzi, wydaje mi się, że dramatu nie ma. Dobra, ściągamy tutaj osłonę. Wygląda tutaj dość przykurzone, brudne. Mamy sporo bobów kurzu. Na pewno będę to musiał sobie zaraz wyczyścić. Wentylator też szału nie ma. Zwróćcie uwagę. Już tutaj jest dość pokaźnie napakowany kurzem, więc też go będę musiał wyczyścić. Natomiast tam wewnątrz, pod wentylatorem, cały ten radiator, kurde no, wydaje mi się, że nie wygląda źle.
Dobra. Myślę, że teraz to jest ten czas, żeby sobie odkręcić moduł. Kurde, wszędzie te boby kurzu mi teraz spadają. No trudno. Ok. Wykręcę sobie teraz po kolei te moduły z przodu, bo prawdopodobnie to jest kolejny krok ku zwycięstwu. Szczerze powiedziawszy, całkiem przyjemnie zbudowana konsolka. Jeżeli chodzi o jakiegoś rodzaju naprawy, to tutaj chyba jest całkiem przystępnie. Nie wiem, nie znam się, na co dzień nie serwisuję konsol, ale wydaje mi się, że tutaj jest jak najbardziej ok. I tutaj nie ma się co zastanawiać, jak do czego dojść, bo wszystko jest raczej na wierzchu. Także powinno być jak najbardziej w porządku. Dobra, więc tutaj pewnie jest jakieś gniazdo. Ok, delikatnie. Tak, mamy gniazdo kilkupinowe. I tutaj mamy moduł. To jest chyba moduł Bluetooth. Odłożymy sobie go w tej chwili na bok. Tutaj mamy chyba włącznik. Też sobie go musimy wykręcić, jeżeli chcemy się dostać do środka. Ok. I też jest tutaj na takim czteropinowym gnieździe. Możemy sobie go odłożyć na bok. Następnie tutaj mamy moduł Wi-Fi, który sobie też musimy zdjąć. I myślę, że później jeszcze tylko wykręcę śrubę z dołu i zasadniczo będę mieć dostęp do całej konsolki. Tak to przynajmniej wstępnie wygląda. Czyli naprawdę w porównaniu na przykład z takim PlayStation jest tutaj mega lepiej. Osobiście wolałbym serwisować, z tego co widzę, 4 takie Xboxy niż na przykład jedną PS4 Slim. Jest tu naprawdę bardzo przystępnie to wszystko rozwiązane. Generalnie jeżeli chodzi o tego Xboxa, on ma naprawdę mega duże możliwości, jeżeli chodzi o wszelkiego rodzaju kwestie emulacji. I tu nawet na ten moment nie trzeba specjalnie kombinować. Nie jest to jakoś rozwiązane na zasadzie odblokowywania czegoś w BIOSie czy kombinacji alpejskich. Tutaj można sobie aplikację już w tej chwili instalować bezpośrednio ze sklepu. Tak samo mamy tutaj możliwość instalacji takiego kombajnu multimedialnego jak Kodi, który też w tym przypadku dostępny jest w sklepie Microsoftu. Dzięki temu nie muszę Wam mówić, co możemy zrobić na tej konsolce, bo możemy zrobić naprawdę wiele. Więc jeżeli chodzi o możliwości, to ten malutki sprzęt daje nam naprawdę mega dużo opcji. Na ten moment myślę, że sobie troszkę przyspieszymy i widzimy się, jak już wszystko tutaj będę miał ogarnięte. Na koniec jeszcze zostaje krzyżak. Krzyżak tutaj jest zrobiony na takich stożkowych bolcach. No i oryginalnie jest do niego klucz. Ja takiego klucza nie posiadam, ale z powodzeniem zdejmuję sobie ten krzyżak przy pomocy płaskiego śrubokręta i też daję radę. Trzeba oczywiście być ostrożnym, żeby sobie tutaj niczego przypadkiem nie uszkodzić. No bo jak widzicie, jest tutaj sporo na dole drobnicy, którą można by w jakiś sposób tutaj zniszczyć, ale da się to zrobić i nie ma przy tym jakichś większych problemów. Jeżeli chodzi o radiator, nie ciągniemy go na siłę do góry, tylko wpierw delikatnie próbujemy go rozmasować na prawo, na lewo. Czujemy, jak delikatnie już nam odpuszcza i mamy tutaj
Dostęp. Jak widzicie, szału nie ma. Jeżeli chodzi o kwestię pasty termoprzewodzącej, jest tutaj całkowicie sucha na kamień, więc wydaje mi się, że dobrze się stało, że zaglądnąłem tutaj do środka i to był odpowiedni czas na to, żeby to zrobić. Termalpady jak najbardziej jeszcze są ok, są miękkie. Tutaj nie powinniśmy mieć problemu, ale jak widzicie, jeżeli chodzi o kurz, też troszkę już tutaj się nazbierało. Na ten moment sobie na pewno konsolkę wezmę i wyczyszczę. I wrócę do Was w momencie, jak tutaj już wszystko będzie gotowe do złożenia. Z rzeczy jeszcze innych tutaj mamy dysk NVMe 4.0 o pojemności 512 GB. Jest on również chłodzony do obudowy za pomocą tego miękkiego termalpadu. No też kość pamięci, która się znajduje tutaj poniżej, jest chłodzona za pomocą takiego termalpadu właśnie też do tej obudowy. Cała reszta jest zrobiona w miarę zgrabnie, czysto. Ja tutaj nie widzę powodów do narzekań. Konsolkę rozkłada się bardzo prosto, bardzo intuicyjnie. Tutaj również słowa nie rzeknę. To, w jaki sposób zaprojektował to Microsoft, jest to tak naprawdę taki uśmiech w stronę zwykłych ludzi, którzy chcieliby sobie taką konserwację, taką akcję przeprowadzić we własnym domowym zaciszu, bo jest to naprawdę bardzo proste, bardzo intuicyjne i myślę, że każdy wolniej bądź szybciej, bez żadnego problemu by sobie z tym poradził. Teraz sobie zrobimy przerwę, ja sobie tutaj wszystko wyczyszczę i widzimy się, słyszymy w momencie, kiedy już będę mieć konsolkę poskładaną. No i po wszystkim, jak widzieliście, samo złożenie tej konsolki jest mega intuicyjne. Robiłem to pierwszy raz w życiu i zajęło mi to poniżej 20 minut. Cieszy też fakt, że całość tej konsoli jest skręcona w oparciu o jeden model Torxa, także jeżeli sobie kupicie jeden śrubokręt, jesteście w stanie rozebrać na czynniki pierwsze całą tą konsolkę i na dobrą skalę, mając jeszcze tylko klucz do klamry, ewentualnie mały płaski śrubokręcik, będziemy w stanie dostać się bez żadnego większego problemu tutaj do środka. Jedyne co nam na koniec pozostaje, to sprawdzić, czy po całej tej operacji konsola działa, więc no cóż, sprawdźmy. Jak widzicie, pacjent przeżył, ma się dobrze, wszystko tutaj jak najbardziej jest ok. Jest tutaj wszystko podłączone do sieci, działa Wi-Fi, działa USB, wszystko tak jak należy, więc wydaje mi się, że niczego nie zapomniałem, skręcając to wszystko do kupy.
Generalnie konsolka zawsze była cicha, więc tak naprawdę tutaj jakby sama akustyka mi się nie poprawi, ale będę mieć komfort psychiczny, że konserwacja została przeprowadzona i wszystko tutaj przez następny rok przynajmniej będzie bez żadnego problemu śmigać. Biorąc pod uwagę, że Microsoft zastosował średnio dobrą pastę termoprzewodzącą, cieszę się, że to zrobiłem i troszkę żałuję, że dopiero po 1,5 roku. Niemniej jednak fajnie, udało się, wszystko śmiga. I cóż, jeżeli filmik się podobał, zostawcie łapkę w górę. Jeżeli filmik się nie podobał, zostawcie łapkę w dół. Jeżeli natomiast uważacie, że content tego kanału do Was trafia, biorąc pod uwagę, że głównie na kanale pojawiają się i będą się pojawiać laptopy retro, śmiało możecie rozważyć subskrypcję. Z mojej strony na ten moment tyle. Dzięki, cześć.